Moje spotkanie z Chopinem było przygodą dwojaką. Oczywiście po pierwsze przygodą muzyczną i tak jak większość odbiorców geniuszu Chopina, najpierw spotkałam się z jego muzyką, z geniuszem fortepianu, z Arielem fortepianu, jak to się zwykło mówić od czasów Młodej Polski. Natomiast Chopin tak naprawdę jest bardzo ciekawym zjawiskiem literackim. Wzrastał w intelektualnym domu, w środowisku kulturalnej Warszawy i odkrywałam go krok po kroku także jako kogoś, kto nie tylko ma bogate związki z literatami, z literaturą, ale kto sam potrafi tworzyć i pisać jak rasowy literat. I jestem historykiem literatury, stąd to wyczucie słowa myślę, że spowodowało, iż odkryłam w Chopinie nie tylko muzyka, kompozytora, ale również geniusza słowa. Stąd tytuł Chopina Przymierze nie tylko z muzyką, ale również ze słowem. Od lat kilkudziesięciu powoli zmieniamy swój stosunek do korespondencji w badaniach. Korespondencja nie jest tylko artefaktem biograficznym, takim można by powiedzieć budulcem biografii, ale jest też literaturą samą w sobie. I to, co rzeczywiście było moim takim też prywatnym odkryciem, to to, że korespondencję Chopina da się czytać jak kapitalną powieść XIX-wieczną. Chopin miał świetne wyczulenie, świetny słuch na literaturę, choć przez lata całe odmawiano mu tego. Wręcz jeden z badaczy literatury, Bronisław Chlebowski, przedwojenny jeszcze sporo badacz, mówił, że etażerka z książkami była w jego domu jedynie meblem ozdobnym. Odkryciem moim był język Chopina. Bardzo giętki, bardzo plastyczny, pełen humoru, neologizmów, mnóstwa cennych uwag. Operował różnymi stylami, ale to wszystko świadczy też o tym, że był zakorzeniony w literaturze, żeby zrobić pastisz chociażby bajki Krasickiego, czy żeby zrobić jakieś odwołanie, odniesienie do twórczości Krasińskiego. Tę twórczość trzeba po prostu było dobrze znać. Pewną zagadką biografii Chopina są jego wyraźne i bliskie kontakty z literatami, z wybitnymi poetami, pisarzami epoki. Z czasów warszawskich pochodzi jego, wydaje się, taka bardzo szczególna relacja ze Stefanem Witwickim, tekściarzem ulubionym Chopina. W książce zadaje sobie pytanie, dlaczego akurat Witwicki stał się ulubionym poetą, do którego twórczości, poezji najwięcej przecież pieśni, piosnek napisał Fryderyk Chopin, ale przecież to nie tylko Witwicki, pan Mery, jak go nazywał kompozytor, autor Mazurków, w książce tłumaczę dlaczego, ale to również Adam Mickiewicz. W jakimś sensie też w książce rozprawiam się z legendą relacji z Mickiewiczem, ale też legendą jego relacji z Juliuszem Słowackim czy Zygmuntem Krasińskim. Czy Chopin był literatem? Tak, proszę Państwa. Myślę, że najbardziej o tym świadczyłaby sama literatura tworzona przez Chopina, a za taką uznałabym z dużą świadomością tego, o czym mówię, jego korespondencja. Proszę posłuchać, jak pisał Chopin do Juliana Fontany, kiedy przyjaciel jego bliski obstalowywał mu nowe mieszkanie w Paryżu. Każ także, moje kochanie, w nowym mieszkaniu, kiedyś taki sprawny człowiek, żeby mi żadne czarne myśli, ani duszące kaszle nie przychodziły, pomyśl, żebym był dobrym i zmieć mi, jeśli możesz, wiele epizodów przeszłości. Nieźle by było także, żebym kilka lat wielkiej ukończonej pracy zastał. Zobligujesz mnie bardzo tym, jako też jeżeli sam odmłodniejesz albo zrobisz, że się nie urodzimy. Twój stary. No kto mi powie, że to nie jest literatura? Świetny to jest, nie? Jest kapitalny jest Chopin, no właśnie.